Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz, Wy jesteście na kanale Obi-Wan Kenobi. Co dzisiaj? Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, dzisiaj nietypowa sceneria. Jak widzicie za oknem mroźna zima. Chciałbym Wam pokazać, bo wiele osób zadaje mi te same pytania, jak podwójne szyby, jak one się zachowują w zimie. No w lecie już widzieliście, test w lecie już był. Test, gdzie cały czas padało również, szyby nie były zaparowane i też mnie to korciło, jak się będzie to zachowywać w zimie w takich naprawdę ekstremalnych warunkach. Uważam również, że 10 stopni na minusie to już jest spore wyzwanie dla ocieplenia, dla ogrzewania i myślę, że tym bardziej test będzie bardzo miarodajny, bo tutaj nie mam ocieplonych ani tych drzwi przesuwnych, ani tych z tyłu, tylko jest po prostu zaklejone, żeby się tam za bardzo nie wychodzało, bo tutaj w międzyczasie też coś tam działam. I jeszcze kolejna sprawa, którą chciałem Wam pokazać, test tego piecyka, bo też nie wiedziałem, jak on się zachowa. Taki mały piecyk przy takiej kubaturze, jak to się będzie ogrzewało, tym bardziej, że tutaj jest opcja bez wentylatora. Chciałbym przetestować w takiej naprawdę niskiej. Też byłem ciekaw, jak ten piecyk się zachowa przy takiej ekstremalnej niskiej temperaturze na tą kubaturę, jak to się będzie, jak szybko to się będzie nagrzewało i czy to się w ogóle nagrzeje. Tutaj ta przestrzeń. Uważam, że szyby podwójne spisałyście naprawdę rewelacyjnie, będziecie mogli to zobaczyć. Tak samo piecyk, ja byłem w szoku, że taki mały piecyk może dać tyle energii, ale no jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony i Was serdecznie zapraszam na te obydwa testy. Także do zobaczenia, trzymajcie się, do oglądania, hej! No i ładnie. Dobra. Okej, piecyk się odpalił. Zobaczcie jaka temperatura. Dobra, odpaliłem piecyk. W środku jest minus 1,5, na zewnątrz minus 8. Zobaczymy co to będzie za jakąś godzinę. Stawiam to niżej, żeby w tym miejscu, żeby nie było bezpośrednio przy oknie, żeby nie przekłamywało, no ale no, nie ma co się oszukiwać. Niestety w środku jest taka, nie inna temperatura. Zobaczymy co będzie po jakimś czasie. O, widzę, że już się to troszeczkę zmienia. No, dajmy sobie godzinę, zobaczymy co to będzie. Tak jak widzimy, temperatura się podniosła niecałe 4 stopnie. Ja się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak wolno się to nagrzewa. Mówię, nie, no chyba jednak ten piecyk jest za słaby. To się okazało, że po prostu ustawiony był na minimum, stąd też nie dawał pełnej mocy. Teraz go ustawiam właśnie na pełną moc, także pełny zakres. O, dobra. I przychodzę za jakiś czas i zobaczymy, co z tego wyszło. Także od ostatniego pomiaru minęło godzinę 20 dokładnie. Tylko niestety bateria mi padła. Musiałem wymienić baterię. Tak to mniej więcej wygląda. No na dworze, no dyszka. Nie jest mało. Taką mam temperaturę. Włączyłem, zobaczymy co się będzie działo. Truma chodzi. A się na razie na buty. Musimy przetestować co tu się będzie działo w zimie. Także proszę bardzo, po tylu godzinach mamy 20 stopni, ale jak się stoi, bo tutaj sobie tam wiadomo część robocza jeszcze, jak stoję to naprawdę jest tutaj, już jest za gorąco, już wiem, że musiałbym to skręcić, bo cały czas rośnie temperatura, ale wierzcie mi na słowo, jest to super gorąco, naprawdę jestem w szoku. I co najważniejsze, drodzy Państwo, proszę bardzo, żeby nie było żadnego lodu, żadnej pary, nic kompletnie, proszę bardzo, tu jest te krople, które są, to są na zewnątrz. Ta para, która tutaj widzimy, to też jest na zewnątrz.
Naprawdę, jeżeli chodzi o okna, spisały się rewelacyjnie. Mogę pokazać kolejne, proszę bardzo. Żadnej pary, żadnego osadu, także gorąco polecam wszystkim zrobienie takich okien, jeżeli się obawialiście wcześniej. Test, proszę bardzo, jeszcze raz, -3 na zewnątrz, w środku 20,5 stopnia. Chciałem zmniejszyć na takie minimum z minimum, bo po prostu jak chodził ten piecyk na jakiejś takiej bardzo dużej temperaturze, czyli na maksa, to niestety tutaj jak się stanęło, to była po prostu, no był Armagedon. A tak spokojnie między 19,5 a 20 stopni zostawiłem. Wiadomo, w tych wyższych partiach zawsze będzie cieplej. Słuchajcie, no właśnie, tu nic nie słychać i to jest najpiękniejsze w tym sprzęcie. Tak jak widzimy na dworze, ujemna temperatura, tutaj jest po prostu cudownie. Także co, moi drodzy, zachęcam, polecam naprawdę wykonanie takich podwójnych szyb, jednak misja się moja powiodła i jestem zachwycony. Tak jak widzimy, pudla tymczasowa, zasilająca piecyk. Musiałem przetestować, zobaczyć jak to wyjdzie. Jest po prostu, o, tak jak mówiłem, tutaj fajnie jest to zimne. Wiadomo, ten profil tutaj przy samej krawędzi delikatnie się nagrzał, ale jestem po prostu bardzo zadowolony. I dla niedowiarków, bo ktoś już w komentarzu gdzieś tam mi zarzucił, że jak na lodówka nad piecykiem, lodówka będzie gorąca. Tutaj jest naprawdę, nie wiem, 70-60 stopni spokojnie. Tutaj w ogóle lodówka, ten element jest chłodny, gdzie tu powietrze całe uderza jakby w lodówkę, w dół lodówki. Bez problemu. Moim zdaniem, wiadomo, tu będą jeszcze 2 duże szuflady, albo 3, zobaczę jeszcze, ale obalam ten mit, gdzie lodówka nie może być nad piecykiem. Jeżeli ona byłaby tutaj, w tym miejscu by się zaczynała lodówka, to tak, przyznaję, tu jest ten kształtownik aluminiowy, on się tu nagrzał, ale dlatego, że tu jest bezpośrednio z tą blachą. Myślę, że jakbym dał właśnie, i chyba tak zrobię, że ten Armaflex po prostu dam pod tą blachę i dopiero będzie kształtownik, wtedy nie będzie się tak to nagrzewać, ale jeszcze zobaczymy. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze jedna ważna sprawa. Kurde, to jest normalnie. Zastanawiałem się właśnie jak to będzie. Zobaczcie jak wyglądają szyby z zewnątrz, także żeby nie było. Proszę bardzo. Tak jak widzimy, ta szyba jest oblodzona cała. Tutaj wiadomo, lód się zebrał. Tutaj delikatnie słychać, tylko jakby, ale jak widzimy, warunki zimowe są niezłe. Także tak to wygląda z tej perspektywy. Wiadomo, że tego nie chcę ruszać, że zaraz żebym czegoś nie połamał. Także jak widzimy, zima nie odpuszcza. Proszę bardzo, test przeszedł naprawdę rewelacyjnie. Także każdemu polecam, piecyk, super sprawa. I tak to mniej więcej wygląda. Ja jestem zachwycony efektem, tym co najważniejsze, że jest po prostu cichutko. Możemy się skupić na rzeczach przyjemnych. Śnie oczywiście, ale jest rewelacja. To co mówiłem, w zimie nie zawsze mamy tej energii na tyle, żeby używać przez cały czas wentylatora czy jakichkolwiek innych nadmuchów. Nowe Basto no też potrzebuje trochę prądu, a niestety tutaj przy tego typu piecyku naprawdę bezinwazyjnie. Myślę, że tutaj test dużo nam pokazał. Także jeżeli chodzi o funkcjonalność, przede wszystkim szyb podwójnych, naprawdę jak dotykam tutaj tej szyby, jest ona, nie jest lodowata, to jest przede wszystkim na dworze, proszę bardzo, mam prawie -9, no uważam, że jest to naprawdę super wynik, także każdemu polecam, podwójne okna naprawdę dają radę. Ja walczę dalej i do zobaczenia niedługo. I co jest jeszcze bardzo ważne, nawet jak wyłączę ten piecyk, sprawdzałem specjalnie,
nawet jeżeli wyjdziemy, zgasimy gaz i zgasimy ten piecyk, to on nim wystygnie, to troszeczkę czasu minie, czyli będzie nam podtrzymywał cały czas to ciepło. I tak jak widzieliście tutaj po tamtej stronie, bo po tej stronie mamy piecyk i tam była cała, to nawet może będzie widać, jak tam z drugiej strony cała ta szyba jest oblodzona. Zobaczcie, tu nie ma żadnej pary, nic się tutaj nie skrapla, kompletnie żadna woda i tak dalej. Także pod tym względem jest naprawdę fantastycznie. Tak jak widzieliście, test okien, test piecyka wyszedł, uważam, że bardzo, bardzo dobrze. Także co? Pozostaje mi tylko życzyć Wam wszystkiego co najlepsze, dużo szczęścia, dużo miłości, dużo podróży. I czego Wam jeszcze życzę? Życzę Wam jeszcze zrealizowania wszelkich projektów, wszelkich planów i życzę Wam, żebyście mogli właśnie osiągnąć te swoje cele życiowe zakładane. Nie muszą być one duże, naprawdę, wystarczą małe, ale przynoszą naprawdę, jeżeli Wam to przyniesie szczęście, coś małego, coś niedużego, to będę się cieszył razem z Wami. Mówię, jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło, że mogę się z Wami tym podzielić, także bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za subskrypcję, za wszystkie lajki, komentarze, także fajnie, że jesteście. Uważam, że ten rok 2022 był naprawdę to był ciężki rok i życzę Wam tego, żeby ten rok 2023 był dużo, dużo lepszy. Przede wszystkim, żeby się skończyły te wszystkie konflikty, żeby się to wszystko ustabilizowało, żebyśmy w końcu mogli spokojnie żyć i spełniać swoje marzenia i tego Wam właśnie szczerze, z całego serca życzę. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia tak naprawdę za rok. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej!